Ok, 18:30 na zegarkach, więc zaczynamy. Witam bardzo serdecznie w imieniu JLabs na dzisiejszej IT Akademii. To już 49. spotkanie tego typu. Dzisiaj pod lupę weźmiemy frontend. Przez te zagadnienia przeprowadzi nas Mateusz, który za chwilkę się bliżej przedstawi. Cieszymy się, że jest Was aż tyle tutaj z nami osób. To znaczy, że temat spotkał się z zainteresowaniem. Mamy również widownię internetową, także witamy również słuchaczy, osoby oglądające nas za pośrednictwem internetu. Dzisiejsze spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej część merytoryczna, tutaj głos oddam Mateuszowi, a potem zapraszam wszystkich do pozostania z nami do końca. Będzie przestrzeń do rozmów, dyskusji zarówno z innymi uczestnikami spotkania, jak i z prelegentem. No i też czeka na wszystkich pizza. Także życzę udanego wieczoru. Dostaję informację, że transmisja na żywo została przerwana, więc to może kwestia internetu. Dobrze. Dzień dobry wszystkim, cześć, nazywam się Mateusz Chrzanstowski. Opowiem trochę na temat moich przemyśleń dotyczących obecnej sytuacji w świecie frontendów. Tutaj nazwa subiektywny przegląd frontendów, ale z zastrzeżeniem, że chodzi o rok 2018. Lepiej takie zastrzeżenie poczynić na samym początku, bo frontend to jest bardzo dynamiczny ekosystem, to się wszystko ekstremalnie szybko rozwija. Jest tutaj słowo klucz subiektywny, natomiast nie zaszkodzi poczynić jeszcze jeden, jak to się ładnie po polsku mówi, disclaimer, więc perspektywa, jak wszyscy wiemy, ma znaczenie, tak? I mówię o tym dlatego, że wszystko, co powiem dalej na następnych slajdach, to będzie mówione z mojej własnej perspektywy. To będą moje przemyślenia, a żeby zrozumieć tę perspektywę, to może lepiej trochę więcej o mnie. Czyli Mateusz Chrzanstowski, jak najbardziej zapraszam do łączenia się na LinkedInie, gdzieś w internetach, również jako Mat3E. To jest link do tej prezentacji. Jesteśmy na uczelni, więc rzutnik różnie się sprawdza, natomiast ten link mat3e.github.io łamane na talks, łamane na fe-overview, łamane na j-labs.html. Ta prezentacja jest już online, można sobie wejść i już teraz ją śledzić. Ja tam będę też pokazywał jakieś kawałki kodów, może to lepiej oglądać gdzieś z własnej maszyny. To są z kolei firmy, z którymi mam do czynienia, albo ja dla nich zarabiam, albo z nich trochę wyciągam pieniędzy. Na co dzień pracuję w Allegro, jestem też trenerem w InfoShare Academy i nagrałem jakiś tam kurs na Udemy. Spodobało mi się, więc będę nagrywał następne. Dla mnie ta prezentacja rozpoczęła się tak naprawdę około pół roku temu. Około pół roku temu zacząłem ją przygotowywać, jeszcze wtedy tak nie do końca świadomie, ale właśnie mniej więcej wtedy opublikowałem tego oto mema. Wypuściłem to najpierw na Twitterze, no to jak to na Twitterze, tam parę lajków poszło, ale nie było za wielkiego wzięcia. Natomiast wrzuciłem go potem na Reddita. Tutaj jest kanał Programmer Humor i stało się rzecz nieprzewidywalna dla mnie na tamtą chwilę. Zdobyłem ponad 15 tysięcy lajków, można powiedzieć, i było ponad 830 komentarzy. Także możecie sobie wyobrazić tę burzę, która działa się pod tym postem. Żeby tę burzę jakoś tam uzmysłowić, ja powiem tylko, że duża część tych komentarzy, no może nie duża, były ze 2-3, dotyczyła tego, że powinienem dać for a jQuery project. Natomiast duża część to była tak naprawdę faktyczna wymiana zdań pomiędzy zwolennikami różnych frameworków. I zdarzali się też tacy, którzy pytali, hej, ja nie do końca wiem, o co chodzi z tymi frontendami, co jest teraz złego w tym jQuery? No nie wiem, no może GitHub przestał go używać na przykład. Nie? Pod takimi tego typu komentarzami natychmiast nawiązywała się spora dyskusja. Potem, proszę bardzo, dostałem też parę ciosów. jQuery było tutaj dla ciebie w trudnych chwilach i tak go teraz traktujesz. Dostało się też różnym frameworkom, tym nowoczesnym, tym mniej nowoczesnym. Między innymi zwolennicy Reacta mogą tutaj odnaleźć coś dla siebie. Całe szczęście, że teraz możemy tak po prostu dodać tylko React, React DOM, Redux, React Router, Types, Lodash, Types React DOM i możemy jechać. Jak mogliśmy kiedyś robić wszystko tylko przy pomocy jQuery.
Nie było też, że tak powiem, głosów sprzeciwu wobec Angulara, proszę bardzo. Dajcie mi tego jQuery, biorę teraz zaraz zamiast Angulara, z tym monstrum angularowym, z którym mam teraz do czynienia. I cała ta dyskusja bardzo fajnie może zostać podsumowana jeszcze w takich dwóch komentarzach. jQuery is awesome, jQuery was awesome. To było jedno pod drugim. Tam było naprawdę dużo więcej tego typu rzeczy. Możecie sobie tylko wyobrazić. Natomiast moja taka dobra rada, jak się komuś uda coś tak dosyć popularnego wypuścić, to nie bierzcie udziału w dyskusjach. To nie ma co się włączać. I ja faktycznie postąpiłem w ten sposób. Jakoś tak podświadomie czułem, że lepiej przeczekać ten największy skok popularności, ale czytałem te komentarze. Czytałem i zastanawiałem się nad nimi, co takiego tutaj mógłbym odpowiedzieć, albo dlaczego ktoś tak napisał. I to dało mi jakby podstawy do stworzenia tej prezentacji. I tutaj mówię, dlaczego nie odpisujcie, bo mam kolegę, który zaczął odpisywać i trochę poległ. Także warto to przemyśleć i po prostu nie odpisywać, przynajmniej nie w tym momencie szczytowej popularności jakiegoś obrazka. I tak jak mówię, zacząłem szukać, zacząłem zastanawiać się, co można odpowiedzieć w danych tematach i natrafiałem na różne ciekawe materiały, na artykuły, tego typu rzeczy. I jednym z ciekawszych takich przemyśleń, jakie spotkałem, no to było przemyślenie pod tym postem na Kurorze. Tu było pytanie, jaka jest przyszłość tego jQuery i innych tego typu frameworków. I autor najlepszej odpowiedzi tam stwierdził, to jest prosty temat. Frontendy prosty temat, nie? Ale on tak stwierdził, i że faktycznie wystarczy cały ten świat frontendowy podzielić na takie dwie perspektywy. Mamy albo frameworki HTML first, albo JS first. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że zastanówmy się, co powstaje jakby najpierw i czy manipulujemy tym natywnym domem, czy jakoś to wszystko działamy z perspektywy JavaScriptu. I tutaj do tej części HTML first natychmiast zostało zakwalifikowane oczywiście tytułowe z tego tematu jQuery. I natychmiast obok autor stwierdził tej odpowiedzi, że również Angular.js jest jak najbardziej frameworkiem HTML first. Dlaczego? Można powiedzieć, że nawet na stronie oficjalnej Angulara oni się podłożyli temu autorowi, bo jest wprost napisane, że to jest język jakby rozszerzający HTML, czyli to jest jakby język rozszerzeń. Tak? Pamiętamy, pierwsza wersja Angular.js to właśnie było dodatkowe osadzanie kodu javascriptowego wewnątrz HTML-a. Pierwsza wersja pod spodem miała też taką bibliotekę, lekką wersję takiego jQuery, to było jQuelite. I tak ten Angular został zamodelowany, że najpierw jednak tworzymy albo jakiś kod javascriptowy, który nam pozwala umieszczać nowe znaczniki w HTML-u, albo tworzymy HTML i manipulujemy różnymi dyrektywami Angulara, ngIF-ami i innymi forami. Tak samo następca, ten nowszy Angular, ten już bez takiego, z tym takim bardziej nowoczesnym logiem tutaj, prawda, flat design, czyli po prostu literka A. I mamy tutaj trochę tę samą filozofię. Tak naprawdę tutaj może nie tyle HTML first, co components first, ale te komponenty w Angularze, one się składają z części HTML-owej, do której dorabiana jest logika w JavaScriptie. No i autor tej odpowiedzi natychmiast zakwalifikował Reacta jako framework JS First. Nie ma się co dziwić, React sam z siebie buduje całe drzewo DOM w formie takiego wirtualnej reprezentacji. To jest ten tak zwany virtual DOM. Tam te wszystkie elementy są osadzone. W momencie, gdy zachodzi jakaś zmiana stanu, każdy komponent na tę zmianę reaguje i najpierw tylko w tej pamięci, tylko na tym wirtualnym domie nakłada te zmiany. Patrzy, co tak naprawdę się zmienia i dopiero jak te zmiany się tam wyliczą, szukana jest najmniejsza delta. Jaki najmniejszy, najwęższy kawałeczek tego virtual doma się zmienił i tylko ten kawałeczek jest z powrotem renderowany w tym tradycyjnym jakby przeglądarkowym mechanizmie, bo renderowanie tego doma to jest jedna z kosztowniejszych operacji, jakie robi JavaScript. I na tym tak naprawdę ta odpowiedź się kończyła, natomiast można powiedzieć, że autor tej odpowiedzi miał rację, tak? No bo jak spojrzymy na jakieś nowsze frameworki, które powstają, to są raczej klony Reacta niż Angulara. Mamy przykładowo coś takiego jak Preact. To się mówi, że to jest 3-kilobajtowa alternatywa dla Reacta. To ma tak naprawdę dokładnie takie samo API, te same założenia, ale już jest nastawione na najnowsze przeglądarki
przeglądarki, najnowsze standardy i dzięki temu cały Preact zajmuje 3 KB, a React 40. Natomiast ja mówię tutaj, że to jest alternatywa 3-kilobajtowa, czy tam może zamiennik 3-kilobajtowy, natomiast Preactowcy uważają trochę inaczej, że to React jest tą ponad 40-kilobajtową alternatywą dla Preacta. I dlaczego te frameworki powstają? Dlaczego w ogóle ten JS First może mieć sens? To nie tylko chodzi o to, że jest może trochę lepiej, szybciej używać tego Virtual DOM-a, to chodzi też o to, że my, jako programiści, możemy poczuć się lepiej, jak używamy frameworka JS First, dlatego że nikt nie nazwie nas programistą HTML. I nie wiem, czy znacie coś takiego. To jest familiada. W familiadzie chodzi o to, że publiczność, znaczy najpierw ludzie odpowiadają na jakieś pytanie w jakiejś kategorii, przykładowo zwierzęta domowe i odpowiadają piesek, kotek, chomik. A potem dwie drużyny muszą zgadywać te same hasła. I im bardziej się wstrzelą w to, co powiedzieli ludzie, tym więcej punktów dostają. No i byłoby wszystko dobrze, ale pewnego razu padła kategoria języki programowania. No to gość się zgłasza, mówi Java, zaliczyło mu JavaScript, tak? Czyli polecieli klasykiem już na start. Następnie zgłasza się ktoś z drużyny, mówi C lub C++. Na to słynny prowadzący Karol, to który w końcu? Powiedział, no to C. Nie zaliczyło, tak? Druga drużyna powiedziała C++ i tutaj punkty uznane. Czyli rozumiecie, Java i JavaScript to jest to samo, ale C i C++ absolutnie. No i najpopularniejszym językiem według takiego przeciętnego Kowalskiego, szarego Polaka, to jest językiem programowania, przypomnę, jest HTML, tak? No ale my jako programiści te programowanie w HTML-u traktujemy raczej jako obelgę, więc nikt nas nie nazwie takim programistą HTML-a, kolega z pracy, jeżeli będziemy w tym frameworku JS First, prawda? Nieprawda, bo to jest kod, który powstał w Reactie. Autor tego kodu, no to nie jest HTML, tak? To jest wszystko w JavaScriptie tak naprawdę JSX-ie, czyli tym JavaScript Extension, takim języku, który pod spodem jest zamieniany przez Babela lub TypeScripta w reaktowe mechanizmy, instrukcje. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Gość tutaj napisał sortowanie, merge sorta przy pomocy znaczników praktycznie HTML-owych, więc to nie jest nawet programowanie w HTML-u, tylko programowanie HTML-em. Więc nie wiem, co lepsze, ale fajnie, że oczywiście człowiek, który to jest autorem tego kodu, to zrobił to tak dla śmiechu, żeby też pokazać możliwości. To jest oczywiście link w tej prezentacji, wszystkie takie obrazki z ramką, jak najedziecie, to są na czerwono, można w nie klikać. I on to umieścił też na Twitterze. I na Twitterze dostał oczywiście serię komentarzy. Moje ulubione, o nie, to znów XML oraz każdego dnia jesteśmy coraz dalej od Boga. Także w ten sposób można szybko zbić argument frameworków JS First, natomiast dodatkowo na jakby dołożenie jeszcze tego drugiego sierpowego mamy framework Vue, który zaczynał, przynajmniej w tej pierwszej swojej wersji, jako typowy framework HTML First. Ta druga wersja wprowadziła Virtual DOM-a, można tam sobie trochę lepiej działać, natomiast początki były jednoznaczne. No i tutaj mamy jakieś tam 3, tutaj 2, więc chciałem coś jeszcze dołożyć od siebie. Jest taki bardzo fajny framework, w tej chwili może jeszcze nie jakoś super popularny, ale w kwestii przyrostu gwiazdek, ile gwiazdek przybyło frameworkom w 2018 roku. Numerem 1 jest Vue, numerem 2 jest React, 3 Angular i 4 to jest HyperApp. I HyperApp to zasłynął tym, że to jest framework złożony praktycznie, on ma 300 linii kodu w swojej pierwszej wersji. To jest mikroframework. To jest jednocześnie Virtual DOM, tak jakby, i zarządzanie stanem. Więc chociaż ma ten 1 kilobajt, to robi więcej niż React, do którego trzeba dokładać Reduxa lub jakiegoś tam Mobixa, żeby zarządzać stanem. Druga wersja tego HyperAppa jest trochę większa, zajmuje już 600 linii kodu, ten cały framework. No, więc jednak mimo wszystko, tak jak powiedziałem o przyroście gwiazdek, tak bym się skupił. Mamy taką wielką, świętą trójcę frameworków javascriptowych. Top 3 to jest Angular, React i Vue. Kolejność tutaj przypadkowa, jaki wymieniłem, natomiast jakby wymienić faktycznej, jakby zwrócić uwagę na gwiazdki na GitHubie, to wyglądałoby to raczej tak. Albo właściwie to Vue jest numerem 1, więc nawet tak. I tutaj dałem jeszcze ewolucję Charmandera,
żeby przypomnieć, że ten ten Pokémon przestał się słuchać swojego pana po ewolucji, nie? To jest trochę coś, co się stało z Angularem. Natomiast Vue wyprzedza Reacta w gwiazdkach o około 4%, więc pozwoliłbym tutaj też wyewoluować temu Blastoise'owi. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o frontendy, a tu są te gwiazdki w liczbach. Widzimy, że to właściwie w tym roku zadział się moment przełomowy i Vue.js po raz pierwszy właśnie wyprzedziło Reacta w popularności, przynajmniej na GitHubie. Jeżeli chodzi o Angulara, tutaj to żółte, znaczy pomarańczowe, to jest tak naprawdę starsza wersja, ten Angular.js. On jest wciąż popularniejszy niż jego rzekomy następca. Tutaj jest tam około 50 000, tutaj niecałe 40 czy coś około tego gwiazdek. To mniej więcej tak wygląda. Mamy tu trochę dat, więc ja bym te daty jeszcze teraz zebrał na osi czasu i bardziej spojrzał na ten rozwój tych frameworków nie pod kątem popularności na GitHubie, tylko pod kątem tego, jak wyglądały naturalne zastępstwa, dlaczego jeden jakby jest nowszy i dlaczego coś nowego wprowadza i dlaczego reszta z niego czerpie i tak dalej. Więc standardowo, tak, mieliśmy gdzieś tam w podstawówkach starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne i tak dalej. Więc zacznąłbym od tej prehistorii i od tej starożytności, więc mówimy tutaj o latach 2010-2013 w przypadku frameworków javascriptowych. No i tak naprawdę w 2010 podejrzewam, że mało kto słyszał, ale już wtedy była jakaś tam wersja Angulara. Angular.js w wersji 0.9.0 już był pierwszy commit na GitHubie. Przez rok 2011 nie działo się nic i tak w 2012 wyszła jakaś wreszcie używalna wersja Angular.js-a, czyli widzimy, że trwało to dosyć długo. No i Angular promował się jako taki framework, który właśnie wspiera two-way data binding, że HTML wpływa na JavaScript, JavaScript wpływa na HTML, więc jak coś zmienimy w HTML-u, zmienia się JavaScript, ale zmieniliśmy coś w JavaScriptie, więc znowu się musi zmienić HTML i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten słynny digest loop, ta pętla, która nawzajem sprawdza zależności, czy HTML wpłynął na JavaScript, czy JavaScript na HTML. I często pewnie jak ktoś używał Angular.js-a, natrafiał na taki błąd, że nie wiadomo o co chodzi, coś tam digest loop. No to właśnie za dużo tych zmian zależnych od siebie mieliśmy w kodzie. 10 obiegów tej pętli to było tak znośnie. No ale no to widać, że samo to omówienie tej pętli to jest trochę dziwne, skomplikowane i dlatego React, jak tylko się pojawił, no to zyskał trochę popularności, dlatego że on od razu promował jednostronny przepływ danych, że jest stan, który wpływa na widok. I tyle, tak? Jeżeli chcemy z widoku zmienić stan, wysyłamy event i ten event dopiero zmienia ten stan i dopiero wtedy jest przerenderowanie. Czyli to jest taki ładny przepływ, taki bardziej naturalny i React od początku oprócz tego miał też w sobie Virtual DOM. I na tym, to jest link w ogóle do tej prezentacji z JS-Confa czy tego typu wydarzenia, na którym ten React został ogłaszany, że my już na Facebooku używamy tego od 2 lat, ale teraz open source'ujemy. Także to już wychodziło jako rozwiązanie dojrzałe. I ten Virtual DOM dawał dużą przewagę, bo pozwalał na jakby wyliczanie tych rzeczy w pamięci, w tym Virtual domie mogło się dziać zupełnie na innym, na przykład na serwerze node'owym, tak? Czyli w backendzie. I to jest właśnie ten server-side rendering, który sporo przywrócił tutaj na Reacta fanów. I od początku swojego istnienia React miał licencję Apache 2.0, także wszystko było w porządku. No i mamy teraz średniowiecze i czasy nowożytne. W średniowieczu to są lata 2014-2016, jeśli chodzi o frameworki javascriptowe. No i w takim 2014 roku wreszcie pojawiło się Vue. I to, o ile Angular został stworzony przez Google'a, używany w Gmailu, o ile React zasilał całego Facebooka, o tyle Vue to jest link do posta. W ogóle zrobiłem ten slajd. Tak czułem, że na uczelni to może być pewne ryzyko z takim tłem, ale no dobra, mamy taki rzutnik, jaki mamy, mam nadzieję, że będzie coś widać. To jest link do posta. Tak naprawdę gość, pojedynczy człowiek, hej, stworzyłem sobie framework, zobaczcie,
może jest fajny. I tak to wyglądało na początku. Także to było rozwiązanie takie raczkujące, ale już mógł się autor inspirować trochę Reactem, trochę Angularem i to się mówiło, że to jest jakby Angular napisany od początku dobrze. Miał na to kilka lat. Z drugiej strony w 2014 roku, i to jest to, dlaczego średniowiecze nazywamy tam tak mrocznie Dark Ages, to React wprowadził swoją licencję taką skomplikowaną, tam Free Clause BSD i w tej licencji mniej więcej jak się tam ktoś wczytywał, to mogło być tak, że jeżeli ja używam w swoim kodzie Reacta i mam jakieś patenty, jakieś w tym kodzie zakodowane, to Facebook i tak się może na te patenty jakby wypiąć, tak? I może jakby to przechwycić. Jakby tak wczytać się ze zrozumieniem, to tak to właśnie brzmiało. I mógł jakby skopiować nasze rozwiązanie. Jeszcze tam były jakieś problemy właśnie z zakazami konkurencji i tak dalej. I to jest coś, co zdaje się spowolniło trochę rozwój Facebooka, rozwój Reacta. No i jednocześnie pamiętamy końcówka średniowiecza, przykładowo Fibonacci wymyślił swój ciąg i tak dalej, także Gutenberg ciągę. No i tutaj również Angular zrobił coś dobrego, mianowicie pozbył się wsparcia dla IE8, czyli Internet Explorera 8. Tak, i wersja 1.2 została zamrożona, to była ostatnia wersja, która wspierała jeszcze tę przeglądarkę. No i rok 2015, tak naprawdę już wtedy, gdzieś tam pojawiła się wersja wstępna, pre-alpha, coś tam, wersja Angulara, tego nowego Angulara, gdzie jeszcze jak to zostało gdzieś tam wspominane, że Google ma plany stworzyć nowy framework i nagle wszyscy byli tacy zdezorientowani, hej, ale macie Angulara, to może jednak byście go wspierali dalej. I tutaj było trochę zgrzytów i społeczność zrobiła taką robotę, że Google ostatecznie zaczął tę swoją nową bibliotekę, którą taką miał w założeniach, dalej ją nazywać Angular, ale to nie było coś kompatybilnego wstecz. Natomiast wersja alfa 13, także nikt tam jeszcze na to nie patrzył. To już było coś nowego. W 2015 roku wyszedł też ECMAScript 6, czyli nowy standard JavaScriptu, który wprowadził słowo kluczowe class, wprowadził nie dekoratory, tylko generatory, wprowadził najróżniejsze mechanizmy, takie jak spread operator, jakiś shorthand property. To była naprawdę rewolucyjna wersja JavaScriptu, standardu dla JavaScripta i Angular właśnie miał takie założenie, ten nowy, czerpać z tych najnowszych mechanizmów. Także założenie słuszne, ale chyba było na to trochę za wcześnie. Co z kolei się stało w tym Reakcie, w facebookowych tematach, nie jest to ściśle związane z tymi frontendami webowymi, natomiast został wtedy wypuszczony w tym 2015 roku React Native, czyli mechanizm pozwalający tworzyć natywne aplikacje webowe przy pomocy takich samych mechanizmów, rozwiązań jak w Reactie. Także coś, co znowu sprawiło, że React był na ustach wielu osób. No i 2016, październik i wyszedł ten Angular 2.0. I mam wrażenie, że było trochę czasu, żeby zrozumieć, że ta nowa wersja idzie i że jak mamy Angulara, to trzeba już powoli się jej przypatrywać, to mam wrażenie, że wielu programistów zrobiło w ten sposób, czyli tak jak ja z tym slajdem, że niby wiedziałem, że jestem na uczelni, ale trochę się łudziłem, że będzie w miarę widać ten tło. No i nie było to łatwe przejście z tego Angulara, to był wtedy 1.5, który niby tam wprowadził jakieś komponenty, ale nie do końca to były te same komponenty, co w nowszym Angularze. Nowszy Angular miał TypeScripta, nowszy Angular od razu promował RxJS-a. Takie decyzje, jakie zostały tam podjęte, nie były łatwo przenoszalne, adaptowalne dla ludzi, którzy już mieli jakiś swój stary frontend. I to był taki moment, w którym Angular najwięcej stracił i w ogóle powstało osobne repozytorium tego kodu na tego nowszego Angulara i dlatego też te gwiazdki Angulara się nie zsumowały i jest ich tak powiedzmy dużo mniej niż konkurencji. Tak to wyglądało, a jednocześnie w
tym samym miesiącu, w październiku, to było 15, to było 30, wyszła też druga wersja Vue, która już wprowadziła dużo właśnie mechanizmów tych znanych z Reacta, jeszcze więcej, tak? Czyli na przykład ten Virtual DOM, wprowadziła kilka porządków i gdy ludzie stali przed decyzją, wtedy niektórzy, przynajmniej u mnie na przykład w firmie poprzedniej, staliśmy przed decyzją, no mamy tego AngularJS-a, gdzieś już się pojawia ta nowsza wersja, więc i tak byśmy musieli wszystko przepisać. Czy chcemy przepisywać na tego Angulara? Reacta nie użyjemy, bo ma złą licencję. Czy chcemy przepisywać na Vue? I wielu programistów na przykład z podłożem, z backgroundem backendowym pewnie wolało takiego Vue, chociaż jakby mieli nowy projekt od razu w TypeScriptie, to woleliby pewnie się uczyć TypeScriptu niż JavaScriptu, ale jak już mieli to jakieś rozwiązanie frontendowe, w którym sporadycznie należało coś tam zmienić, to Vue był dużo lepszą opcją, dlatego że tam się za wiele zmian powiedzmy nie robi w kodzie, wystarczyło podmienić ng-ify na v-ify i wszystko jako tako działało. Na takim poziomie, jak się używało tak sporadycznie tych frameworków, coś tam zmienić, to dużo prościej wyglądało przejście na Vue, niż uczyć się jakichś RxJS-ów i tego typu tematów. Także tak to mniej więcej się rozkładało w tych latach, ale spójrzmy teraz na czasy najnowsze, na nowoczesność, czyli rok 2017. Tu już była naprawdę duża walka. Tak jak najpierw gdzieś tam społeczność namawiała Google'a, żeby utrzymywał dalej Angulara, tak w świecie Reacta to już nie tylko społeczność, ale całe Apache Foundation, które mówiło, macie licencję, która jest jakby niezgodna z naszą licencją, nie możecie tak zrobić. Cały WordPress, czyli 1/3 internetu, 30 tam parę procent, 32% internetów to jest WordPress. WordPress zaczął się pozbywać Reacta ze swoich tam jakichś tam panelów administracyjnych i React jednak się ugiął i zmienił swoją licencję na najbardziej jakby liberalną, jeszcze bardziej liberalną niż te Apache 2.0. Także jeżeli ktoś ma jakąś wersję Reacta, na przykład wersję 15.2, to niech szybko podbije na wersję 15.6, bo tam wtedy weszła ta nowa licencja, to było jakby uwstecznienie, a z wersją 16 tak oficjalnie ta nowa licencja weszła. No i oprócz tego w tym roku, całkiem niedawno, pojawiła się zapowiedź trzeciej wersji Vue. I co w tej zapowiedzi? Użyjemy TypeScripta, nastawimy się na ECMAScript 6 i będziemy mocno optymalizować nasz kod wynikowy. Czyli to, co zapowiada Vue, to znowu brzmi tak jak zapowiedź Angulara 2, tylko że tamta była parę lat wcześniej, więc znowu Vue jakby wyciąga wnioski, może się nauczyć na błędach, które zrobił Angular. I to jest rzecz jeszcze pod znakami zapytania, nawet 3, dlatego że nie wiadomo tak naprawdę, kiedy trzecia wersja Vue się pojawi. Jest nawet w tym blogpoście tutaj podlinkowanym napisane, że gdzieś w 2019, ale może nawet nie i tak trochę nie wiadomo. Dodatkowo wyszła 7. wersja Angulara. Ona wyszła tutaj w październiku tego roku. Jednocześnie ten AngularJS, ta jego pierwsza wersja, jest już w wersji 1.7. I jest zapewnienie, że ona będzie utrzymywana jeszcze przez 3 kolejne lata, także jak się czujecie wypaleni w swojej pracy, to pomyślcie, że w Google jest ktoś, kto utrzymuje Angulara 1.7 i no, zapewnili jakby to wsparcie na dłuższy czas, ale chcą zachęcać do tej wersji V7. Jeszcze to się nie udało, ale miała być taka wersja znowu lekka Angulara tego nowszego, tej nowszej jakby odnogi angularowej, taka, którą będzie się dało praktycznie ściągnąć, od razu działać, bez żadnych command line'ów i tak dalej. Zobaczymy, jak z tych deklaracji, ile z tych deklaracji zostanie spełnionych. Natomiast React, myślałem, że będę tutaj mówił o czymś takim jak Context API, ale w praktyce oprócz kontekstu React dodał do siebie coś, co się nazywa React Hooks i to wprowadza więcej zamieszania, jest więcej jakby podziałów w tej w tym reaktowym świadku niż z kontekstem. I te hooki, to tak naprawdę jak to wyglądało w Reactie? React od początku zaczął swoje komponenty jakoś tworzyć w kodzie javascriptowym. Była taka funkcja ogólna create class i można było jakby, nie było wtedy klas jeszcze w samym JavaScriptie, 2013 rok, ale się tworzyło taką jakby klasę,
która była komponentem później, reprezentowana jako komponent. Weszły klasy do JavaScriptu i React to zaadoptował za pośrednictwem tam Babela, tego tłumacza z nowszego JavaScriptu na starszy, ale używał klas i dzięki temu jakby komponenty Reactowe już mogły być faktycznymi klasami, takimi jakby prawie jak w programowaniu obiektowym, ale mogły być też funkcjami. I React Hooks sprawia, że znowu jakby te komponenty, które są klasami, bo było tak, że jak weszły klasy, to komponenty, które są klasami, miały więcej opcji niż komponenty, które są funkcjami. Miały możliwość zarządzania właśnie stanem. Tego nie ma w komponentach funkcyjnych. A React Hooks znowu to wywraca. Nie tylko funkcyjne będą już mogły korzystać ze stanu, ale tych hooków będzie można dodawać i dodawać właśnie też swoich. I ich jest coraz więcej, chociaż to jeszcze nie jest oficjalna rzecz, to wyszło w jakiejś wersji alfa, to już ludzie piszą swoje hooki, które prawdopodobnie znowu trochę zmienią w tym świecie reactowym. No i mamy te 3 główne frameworki, trochę je porozrzucałem po osi czasu, więc teraz je zbierzmy tak zusammen do kupy na jednym slajdzie. Czyli kto odpowiada za każdy z tych frameworków, to już powiedziałem, Google, Facebook i jakiś pojedynczy gość, ale on pracował kiedyś w Google. I jeżeli chodzi o takie spostrzeżenia dotyczące każdego frameworka, to Google zmienił podejście do Angulara. Pierwotne założenie zakładało, że to będzie właśnie ten two-way data binding, ale już nowsza wersja, tak naprawdę już wersja 1.3 wprowadzała coś, że można było wiązać ze sobą HTML i JavaScript tylko raz w całej, powiedzmy, przez cały cykl życia strony. Ale ta nowsza wersja Angulara w ogóle zrezygnowała z tego podwójnego, tylko ng model tam się ostał jako taka ostatni bastion tego two-way bindingu. Natomiast Facebook od razu promował taki właściwy binding, ten jednostronny przepływ danych, ale miał te swoje problemy licencyjne. I po trzecie, czyli Vue, to można powiedzieć, że to był taki od początku lepszy Angular przed tym, jak sam Angular zaczął się zmieniać na ten lepszy niby, ale źle wprowadzony. No i zobaczmy teraz jakby slogan każdego z tych rozwiązań i tutaj chodzi właściwie o to, że nawet na stronie głównej Angulara jak wejdziecie, to jest podkreślenie, to jest framework. Na Vue też to jest framework. Natomiast jeżeli chodzi o Reacta, oni wprost się chwalą, że są biblioteką. Moi znajomi z pracy, jak wyszły informacje o tych hookach, zaczęli mówić, że to są już powoli narodziny frameworka. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast nawet w tej chwili, pomimo tego, że React kwalifikuje siebie sam jako biblioteka, coś co czujemy, że powinno być lekkie, to jak spojrzymy na rozmiar, to waży 2 razy tyle, co Vue. I jeżeli chodzi o pobrania tych rozwiązań, wspominałem gwiazdki na GitHubie, ale to nie jest jedyna metryka, na którą powinniśmy patrzeć. I myślę, że te liczby dają jeszcze lepszy obraz. Tak? To sprawdzałem około, nie wiem, miesiąc temu. No to Vue wciąż jeszcze nie złapało jakby wystarczającej tej masy krytycznej, można powiedzieć. Jest 3 razy rzadziej używane, to już jest nowsza wersja tutaj Angulara opisywana. Nie wiem, ile jest pobrań tej wersji Angular.js. To jest już ta nowsza wersja, sprawdzałem pakiet po prostu Angular Common. No ale widać, że niekwestionowanym zwycięzcą tutaj 2 razy tyle co Angular, 6 razy tyle co Vue ma React. Co mogę powiedzieć o każdym z tych rozwiązań jako hejter? No bo lubię tak sobie czasem, chociaż teraz będę ostrożny, bo jest tu Facebook odpalony i YouTube, więc ludzie mogą pisać różne rzeczy, ale no tak w miarę miękko, tak? Ale po hejtersku. Czyli o Angularze mogę powiedzieć, że to jest następny Ember. I co to jest ten Ember? Nagle wspominam o jakimś takim rozwiązaniu. To jest właśnie taki framework, który kiedyś był numerem 4, zależy teraz jak spojrzeć, to również może być dalej numerem 4. Natomiast on się rozrastał. To było ciężkie rozwiązanie. Znowu, przypominał Angulara pod tym kątem, że Angular znowu wmontował w siebie RxJS-a, wmontował w siebie TypeScripta. Angulara najlepiej tworzyć command line interfejsem. To wszystko jest też w Emberze. I Ember, jakby cały DOM, jaki renderuje, to też używa jakiegoś tam kompilatora. Tworzy taką wręcz maszynę wirtualną, która pozwala
ten DOM w przeglądarce renderować. Czy to jest takie złe rozwiązanie? Niekoniecznie, bo zaraz zobaczymy za jakiś czas, że ten Ember powoli zaczyna wracać do łask, natomiast następny Ember w tym wypadku na pewno nie jest komplementem. Z kolei o Reakcie jako hejtując sobie mogę powiedzieć, że pamiętam, jak się uczyłem programować, oczywiście JavaScript, a potem PHP, no to pamiętam mieszanie takich HTML z PHP to była zła praktyka. No a React co robi? Miesza po prostu JavaScript z HTML-em, ile chce, jak chce. Z kolei Vue jest niby popularne, ale nie ma jakby ofert pracy z tym frameworkiem. Jako fan każdego rozwiązania, tak dla kontrastu, mogę powiedzieć, że Angular ma wszystkie batteries included, ma wszystko, co jest niezbędne. React jest przetestowany, zaprawiony w boju, natomiast Vue jest lekkie, szybkie, łatwe, przyjemne. Ale tak naprawdę o każdym z tych frameworków powiem tyle, że Angular określiłbym teraz, miałem takiego frameworka Enterprise. Facebookowy React to jest taki pewniak. To jest teraz używane wszędzie i jeszcze długo, długo będzie. A jeżeli chodzi o Vue, jest uwielbiane, ale nie wykorzystywane za bardzo jeszcze profesjonalnie. Gdzieś w Chinach, tak, te wszystkie Sony i inne mają swoje frontendy robione przy pomocy Vue, ale w Europie, w Ameryce niekoniecznie. Nie? I kolejny dowód na to, że Vue jest uwielbiane. Tutaj jest taka strona, faktycznie można sprawdzić, has Vue passed React yet? I ta strona się łączy z GitHubowym API. Sprawdza, ile gwiazdek ma React, sprawdza, ile ma Vue i mówi tak. I pokazuje, jaka jest różnica między tymi rozwiązaniami. No dobra. No to powiedziałem to, tamto, siamto. A co, zaczynając nowy projekt, wybrałbym teraz, zaraz, tak? Mamy grudzień 2018. Chcę zacząć nowy projekt. I co powinienem, jaki stack technologiczny, jaki framework powinienem wybrać? Więc w pierwszej kolejności tyle Vanilla.js, ile się da. I użyłbym czystego JavaScriptu, web komponentów, ile się da. A z drugiej strony, na dokładkę, zależnie od humoru, tak? Czy mi się bardziej chce ten HTML first, czy ten JS first, poszedłbym albo w rozwiązanie, to co wspominałem, HyperApp, bo jest lekkie, albo w Vue. Ale z Vue bym zaczekał na tę wersję trzecią, więc pewnie w tej chwili na dokładkę dołożyłbym jednak Preacta albo HyperAppa. No i co? Mówiłem o frameworkach, a nagle się pojawia temat web komponentów. No to nie wiem, na ile ten temat jest znany, na ile jest nieznany, ale postanowiłem go podsumować. Tak? Jest to podsumowanie subiektywne jakby frontendów w roku 2018. Ja wiem, że niektórzy interesujący się tematem pewnie co roku słyszeli, że ten rok jest rokiem web komponentów. Ale 2018 naprawdę, nie powiem, że jest rokiem web komponentów, ale naprawdę zbliżył nas do tego rozwiązania. Także zapraszam teraz na przyspieszony kurs web komponentów. I tak naprawdę web komponenty to jest zbiorcze określenie nie na jedną, nie na dwie, nie na trzy, a na 4 osobne technologie natywnie w przeglądarkach. Tak naprawdę nie 4, a 3, dlatego że zaproponowane pierwszej wersji web komponenty miały się składać z 4 tych części, ale Firefox i Internet Explorer powiedzieli, że nigdy nie zrobią tych HTML importów i w sumie one nie są potrzebne do tego, żeby takie web komponenty budować. Dlaczego mówię, że ten 2018 to jest już faktycznie ten prawie że rok web komponentów? Dlatego, że jest tylko jedna przeglądarka, podejrzewam, że domyślacie się która jeszcze nie wspiera tych wszystkich mechanizmów w 100%. No i tak wygląda obecne wsparcie. Od Firefoxa 63 są już wspierane wszystkie składowe, wszystkie komponenty web komponentów, że tak powiem. Ale po kolei, tak? Zastanówmy się, czym jest ten custom elements, czym są te HTML templates, czym jest Shadow DOM. No i custom elements, jak z nazwy wręcz wynika, to jest tak naprawdę mechanizm, który w przeglądarce pozwala mi stworzyć mój własny znacznik HTML-a. I mam tutaj kawałek kodu. Wiem, jak wychodzi live coding na prezentacji, więc ten kod jest już po prostu gotowy.
ale chcę pokazać trochę więcej, co tutaj tak naprawdę jest pod spodem na tym slajdzie. Cała ta prezentacja jest w HTML-u, jest online, więc też możecie to wszystko walidować. Widzicie może, mam nadzieję, tutaj jest dodany znacznik demo time. I ten znacznik znajduje się bezpośrednio pod moim tutaj elementem, tym divem, który zawiera w sobie ten kod oraz przycisk, który ten kod potrafi wywołać. Nie ma takiego elementu w standardzie HTML-a jak demo time. O tym was mogę zapewnić, jeszcze pewnie długo nie będzie. Natomiast ja go tutaj dodałem. Jak dodam coś, czego przeglądarka nie rozumie, to domyślnie wyświetla pusty element blokowy, czyli praktycznie tego nie widać. Nie widać gołym okiem. I zobaczmy, co się dzieje tutaj w tym rozwiązaniu. W przeglądarkach istnieje coś takiego jak taki obiekt custom elements. Na nim mogę zawołać sobie metodę define. Ja tutaj oszczędzam miejsce na tym slajdzie, żeby jak najbardziej to wszystko kompaktowo zawrzeć, więc zrobiłem taką klasę anonimową. Ale co w tej klasie anonimowej jest ważne, to to, że ona rozszerza prawdziwy HTML element. HTML element to jest właśnie taki obiekt javascriptowy, który reprezentuje DOM, jakiś element z drzewa DOM. Mogę tutaj rozszerzyć sobie, jakbym chciał, na przykład paragraf, mogę rozszerzyć sobie jakiś, nie wiem, znacznik typu wideo, jakbym chciał. I najważniejsze, jak mam już to rozszerzenie, jak używam konstruktora takiej klasy, to jest zawołanie konstruktora klasy bazowej. A potem hulaj dusza. Ja sobie mogę w tym elemencie, to jest mój element, tak? On będzie miał taką właściwość jak inner HTML. Ja do niego mogę w tych skocznych ciapkach zdefiniować sobie, podać normalny HTML. I jak tylko tutaj kliknę przycisk eval, po polsku ładnie przeczytam, to ten element, który był na tej stronie zdefiniowany, faktycznie się pojawił. Przeglądarka nagle dostała informację, że jest coś takiego jak demo time, dostała informację, jak to demo time powinno wyglądać. I pod spodem w tym elemencie widzimy, że faktycznie używa on wszystkiego, co sobie zdefiniowałem. Tu jest jeszcze podkreślone, że faktycznie to jest custom element. Ja sobie mogę nawet te strony teraz, mógłbym jakoś tam dynamicznie próbować zmienić, może nawet to spróbuję. Dodam sobie ten znacznik jeszcze zamiast mojego kodu wykonywalnego. Jak tylko sobie odkliknę w bok, no to jak najbardziej wszystko zadziałało. Czyli zdefiniowałem sobie znacznik HTML-a. Ja w tym znaczniku mogę robić, co chcę, czystym JavaScriptem. Idźmy dalej. Wiemy już, czym są custom elementy. Dowiedzmy się, czym są szablony. HTML templates to jest technologia, która pozwala na tworzenie HTML-a. No a jak najlepiej tworzyć HTML? No w HTML-u. Więc na tej stronie, zanim jeszcze pokażę kod HTML, jak ta strona jest zbudowana. Widzimy tutaj, jest coś takiego jak znacznik template. Znacznik template, który ma nadany swój ID. I tak naprawdę ja mogę sobie na stronie w swoim kodzie źródłowym umieścić takich znaczników ile chcę, jak chcę i zobaczmy, co ten znacznik nawet ma w sobie. Ma w sobie coś niespotykanego może przez wielu. Jest jakiś hash, dokument fragment. Dziwna sprawa, ale jak to sobie kliknę, to tu już mam bardziej zrozumiałe znaczniki. Jest sobie znacznik H4, który ma jakąś treść oraz jest zdefiniowany styl. Dobra praktyka używać important, żartuję, ale podpiąłem sobie tak dla celów demonstracyjnych nowy styl dla znacznika H4 i zobaczcie, tak naprawdę powyżej ja ten H4 mam. Cały mój nagłówek dla tego slajda jest elementem H4, ale że definicja tego stylu jest wewnątrz template'a, wewnątrz szablonu, to ona nie wycieka. Ona mi tam nie psuje nic na mojej stronie, więc tych template'ów możemy sobie dawać ile chcemy. Koledzy zajmujący się wydajnością strony głównej Allegro by mnie zabili za takie stwierdzenie, ale powiedzmy, że możemy sobie ich dodawać. No i tutaj jednocześnie mam element blokowy div,
który też ma swój IDIC nazywany, tutaj ten div jest thisSlide. I zobaczmy teraz na kod. Co ja tak naprawdę w kodzie swoim robię. Odwołuję się, przypominam, template miał IDIC H4 template. Odwołuję się do tego template'u jak do zwykłego elementu przy pomocy metody na przykład getElementById. Równie dobrze mogłem jakimś query selektorem, czymkolwiek. Template nic mi nie wyświetla, ale jest tak zrobiony, że jest po prostu zoptymalizowany do jednej rzeczy, do kopiowania tej zawartości. Czyli do template'u mogę się odwołać do jego zawartości i użyć metody cloneNode. Flaga true oznacza tyle, że to jest głęboka kopia. Jakby był element w elemencie w tym template'cie, to wszystko by było skopiowane. Wszystko by zostało skopiowane. Następnie pamiętamy, thisSlide to jest element blokowy otaczający tutaj cały mój kod wykonywalny razem z przyciskiem eval. Do tego thisSlide'a ja dodaję to, co jest jakby skopiowaną zawartością mojego znacznika. Chwila niepewności i naciskam eval. Bach. Template się dodał, ale tak jak się może niektórzy spodziewali, albo tak jak się nie spodziewali, dodała się cała jego zawartość, łącznie z tym znacznikiem H4. Ponieważ nagłówkiem mojej prezentacji, tutaj akurat na tym slajdzie też jest znacznik H4, jego styl został zmieniony. Co więcej, ja sobie rozwaliłem teraz całą prezentację, bo na poprzednim slajdzie chociażby też miałem nagłówek H4. Także teraz wszystkie moje elementy zostały zmienione tym, że nieporadnie zastosowałem kopiowanie zawartości template'a. Muszę to sobie teraz odświeżyć, żeby naprawić prezentację, więc chwila. Notatki tajne moje, których niewiele jest. O, i wracamy na wizję. Czyli tworzenie HTML-a z jednej strony przy pomocy HTML template'ów, z drugiej strony ten custom element, więc teraz trzeba je połączyć, nie? Tylko że w sposób prawidłowy, poprawny i taki jak należy, a więc z użyciem Shadow DOM-a. I czym jest ten Shadow DOM, ten brakujący element układanki zwanej web komponentami? Shadow DOM oznacza tyle, że ukrywamy jakby nasz HTML, nasze style nie wyciekają poza element, poza ten cień. I tak wygląda kod. Może najpierw jeszcze, zanim ten kod, skupmy się na strukturze tej strony. Mam tutaj znowu coś, co nazwałem full-webcy, tak jak było z custom elementami. Nie ma takiego znacznika. Ja go dopiero sobie stworzę w tym moim kodzie wykonywalnym i nadam mu jakąś tam definicję. I w tym kodzie wykonywalnym postępujemy tak, jak było z custom elementami, natomiast tutaj pierwsze dwie linijki konstruktora po zawołaniu konstruktora klasy bazowej to tak naprawdę zwykłe odwołanie się do tamtego starego znacznika H4 template, nie? To jest wszystko tak, jak było. Klonuję, głęboka kopia i przypisuję do stałej. I co z tym mogę teraz zrobić? Jak to właśnie poprawnie dołączyć do mojego elementu tego full-webc, który rozszerza klasę bazową HTML element. Jak to zrobić? No właśnie, zamiast this inner HTML albo zamiast this append child, ja robię this attach shadow i to jest tak naprawdę stworzenie shadow DOM-a na moim elemencie, właściwie shadow roota. I tak naprawdę są jest obiekt konfiguracyjny, jak mamy tworzyć i są tylko dwa sposoby tworzenia. Jest albo tryb zamknięty, tak jak tutaj, albo tryb otwarty. One się różnią kilkoma rzeczami. Jeżeli podpinam ten element znaczy ten cień w trybie zamkniętym, to ja nie będę mógł się potem nigdzie wewnątrz tej klasy odwołać na przykład do pola this.shadowRoot. Natomiast jakbym tworzył w trybie otwartym, w dowolnej funkcji ja mogę się odwołać do this.shadowRoot. I jeszcze jest tam kilka innych rzeczy. Bardziej powiedzmy ten closed jest ukrywany. I taki znacznik HTML-a, który wszedł w HTML-u 5 jak wideo, to on jest właśnie powiedzmy tym shadow DOM-em w trybie zamkniętym stworzony. Tam pod spodem jest wiele tam kontrolek. Każda przeglądarka ma trochę inny wygląd tego przyciska play, inny wygląd przyciska pause, ale my stawiamy tylko video
i to jakoś działa, to jakoś gra. Co jest w tym video? Nie do końca możemy sobie to podejrzeć, bo to jest jakby tryb zamknięty tego cienia, jaki tworzy nasze wideo. Ja tutaj tworzę sobie w takim trybie zamkniętym, natomiast jestem w Firefoxie, więc i tak będę mógł to podejrzeć. Do tego Full WebC tworzę sobie shadow roota i dopiero do tego shadow roota doklejam mój skopiowany styl oraz H4, tak? Czyli zawartość tego szablonu. I jak to teraz odpalę, pamiętamy jak wyglądał ten szablon. Wszystko sobie poprawnie zadziałało. Jest tutaj dalej, jak zaraz zobaczymy w konsoli przeglądarki, ten Full Web Component. Po pierwsze, ten shadow root teraz też jest z hashem, tak jak to było w template'ach. Jest tryb zamknięty, ale i tak sobie mogę zobaczyć, co tam jest. I mam tutaj dodany ten styl. Dalej mam w tym stylu zdefiniowany H4, important, red, więc wszystko najgorzej jak tylko można. Nie mam tutaj żadnych klas, żadnych ID-ków, selektorów ogólnych, tylko konkretny H4. Mam na nim important, a mimo tego styl zdefiniowany wewnątrz shadow roota obowiązuje tylko w shadow roocie. Czyli tylko znaczniki H4 u mnie, tutaj na przykład ten superancki template i tak dalej, tylko one będą ostylowane w ten sposób. I to jest mechanizm, którego możemy używać już dzisiaj w każdej przeglądarce, prawie każdej. Możemy użyć polyfilla i wtedy używać w każdej przeglądarce. I to jest część wspólna, niezależna od żadnego frameworka, od żadnej biblioteki. Mało tego, większość tych nowoczesnych frameworków pozwala React Component, tak? Mogę sobie stworzyć, a pod spodem wypluć jakby z niego web component. Mogę sobie stworzyć angularowy komponent, wypluć pod spodem web component. I są już jakieś tam firmy, przynajmniej na konferencjach tak deklarują, że tak robią, które mają zespoły frontendowe złożone właśnie używające różnych frameworków, a częścią wspólną, jakiej używają, są web komponenty. Dlatego właśnie, jakbym miał zaczynać nową aplikację, zidentyfikowałbym jak najwięcej takich ogólnych web komponentów i z nich budował swoje strony, swoje rozwiązania, a dopiero dodatkowo dokleję te frameworki. I web komponenty to jest przyszłość. Przyszłość frontendów według mnie, ale nie tylko według mnie. I są też różne raporty. Natomiast web komponenty, myślę, że ten krótki kurs został jakby już wyczerpany. Trochę i tak trwał jak na krótki, przyspieszony kurs. Więc teraz skupmy się jeszcze na przyszłości samego JavaScriptu i samych tutaj mechanizmów obowiązujących w tym języku. To jest ciekawa rzecz. Ja to sobie powiększę. Mam nadzieję. Tak jak do tej pory trochę manipulowałem, bo używałem tylko tych gwiazdek na GitHubie. Jak pokazałem te pobrania NPM tygodniowo, to było trochę gorzej, zwłaszcza dla Vue. I tutaj widzimy kilka trendów. Widzimy, że jest coś takiego jak Backbone. Jak ktoś pamięta, to współczuję. On już spada nawet na szyję, powiedzmy. Ale widzimy tutaj na zielono Ember, którego tak starałem się trochę ośmieszyć, ale widzimy, że jego popularność, on zaliczył taką odbitkę. Do ściągnięcia Embera spadały, ale nagle coraz więcej ludzi zaczęło go używać. Jest już praktycznie na równi z Vue jego użycie. Na czerwono jest Preact. Widzimy, że ten Preact też sobie rośnie, taki mikro framework. Jeśli chodzi o Angulara, mamy tutaj kilka wersji. Ten fioletowy to jest sumowanie Angulara 1, tego tutaj ledwo widocznego, i Angulara tego 2. Jego popularność, Angulara nawet sumowana, no nie zachwyca. To nie jest coś, co rośnie, wręcz można powiedzieć, że maleje. Sytuacja wedle raportu tak naprawdę jest opisana jako stabilna. No i najbardziej popularnością się cieszy React, ale jego wzrost też trochę tak spowolnił. I w tym raporcie tutaj podlinkowanym jest taka sugestia, że właśnie Preact oraz Vue oraz Ember zabierają trochę popularności Reactowi. Także zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. A dwie kolejne rzeczy, jakie ten raport podnosi, to są języki kompilowane jakby do JavaScriptu i tutaj nacisk największy jest kładziony w tym raporcie na TypeScripta.
dlatego że tam jest opisane, że praktycznie 46% jakby jest adopcji tego rozwiązania. I ja o tym nie wspomniałem może przy tych osiach czasu, ale pamiętamy, Angular 2 jest pisany w TypeScriptie, Vue 3 będzie pisany w TypeScriptie. Natomiast React jest coś takiego jak Create React App, taki generator aplikacji reactowych. I ten generator też już zaczął pozwalać wygenerować aplikacje z TypeScriptem. Tego wcześniej nie było, a teraz nawet React, który promował bardzo mocno bardziej tego Babela, nawet on zaczął dostrzegać TypeScripta. I tych języków, jakby nadzbiorów JavaScriptu, kompilowanych do JavaScriptu później, dodających statyczne typowanie jest sporo. Natomiast w tym raporcie wprost pada takie stwierdzenie, że prędzej czy później ktoś z twojego zespołu podniesie temat przejścia na TypeScripta, wprost na TypeScripta. A drugą taką rzeczą jest GraphQL. I to też jest nieuniknione, patrząc po liczbie pobrań na NPM-ie, bo z tego właśnie ten raport się wziął. To jest też nieuniknione, że prędzej czy później spotkamy się z GraphQL-em. I trzeba się po prostu zacząć tego uczyć. Co to jest ten GraphQL? Znowu, kolejna rzecz Facebooka, więc kolejna super popularna sprawa. Jest to nowe rozwiązanie do odpytywania backendu. Tak naprawdę już na poziomie bazy danych my możemy sobie wygenerować takie API GraphQL-owe i GraphQL to też opiera się o protokół HTTP, tylko że wszystko wysyłamy postem. My wysyłamy query, jakie chcemy dostać dane, jak chcemy je odfiltrować, jakie konkretne pola z tych danych, nie? I to wszystko jest możliwe z GraphQL-em, więc tak jakby generujemy sobie takie zapytanie, wręcz SQL-owe w żądaniu HTTP. I GraphQL też wspiera typowanie bardzo mocno. Mamy jasno zdefiniowane schematy naszych danych, z jakimi musimy się komunikować i tak dalej. Więc to jest mocne rozwiązanie. Ja tutaj mam takie swoje obserwacje, że po pierwsze ten GraphQL to jest taki trend, że niedługo będą ludzie stawiać jakby bazę danych na nie GraphQL-a, a całą logikę zawierać we frontendzie przy pomocy tych zapytań. A drugą taką obserwacją, która też do tego przemyślenia skłania, jest to, że istnieje coś takiego jak serverless. Możliwość pisania w chmurze samych funkcji. I te funkcje mogą być udostępnione pod jakimś API. I jest taka polska firma nawet, która się nazywa Cloud Guru i oni właśnie przeszli w 100% na serverlessa. I oni powiedzieli tak, że w naszym rozwiązaniu po przejściu na serverlessa my tego kodu, co mieliśmy w backendzie, to jest 20%. 80% naszej aplikacji jest załatwiana we frontendzie. Tak? Po prostu backend zawiera takie krytyczne funkcje, dostęp do danych użytkowników. To są pojedyncze zapytania praktycznie, a ludzie na zewnątrz odpytują, używają ich przy pomocy różnych frameworków javascriptowych do odpytywania tego HTTP. Także takie dwa trendy, ten GraphQL z jednej strony, serverless z drugiej, mogą sprawić, że naprawdę te frontendy zaczną być coraz grubsze, coraz bogatsze i więcej logiki w sobie zawierać. Także taka jest przyszłość. Nie wiem, czy dobra, czy zła. Trzeba moim zdaniem powoli na pewno za GraphQL-a się łapać. Niekoniecznie z myślą, że to zastąpi wszystkie backendy, ale zobaczyć przynajmniej, na czym polega API GraphQL-owe. No, to jest przyszłość takich frameworków, takich narzędzi wspomagających, a jaka jest przyszłość samego NPM-a? I w tym raporcie pojawiają się takie tezy, że NPM w 2018 roku skupił się najbardziej na webie, tak? Bo pierwotnie w ogóle NPM powstawał jako narzędzie do dociągania pakietów dla tego Node.jsa, tak? Node Modules w samej nazwie. Chodziło o to, żeby pisać backendy w JavaScriptie, natomiast okazało się, wielkie zaskoczenie w tym raporcie, że większość rzeczy ściąganych i używanych jest z NPM-a przez frontendowców, przez web deweloperów, czyli NPM bardzo mocno skupia się sam w sobie na webie. I padło takie stwierdzenie w tym raporcie, że 97% w ogóle kodu tworzonego w naszych aplikacjach jest już czasem dostarczane przez pakiety z NPM-a. Natomiast te 3% to jest coś, co my tak faktycznie zarządzamy. No ale to dotyczyło tam takich projektów, które już tak tych zależności mają ogromne ilości. Było powiedziane, że 1000 zależności to już nikogo nie dziwi. No i co zrobił właśnie sam NPM dla tego wsparcia weba? I przykładowo
nie wiem, czy kojarzycie taki pliczek package.log.json i on już jest teraz domyślnie od tej wersji 6 NPM-a dodany, od wersji 5 był możliwy do użycia. I to pozwala faktycznie trochę lepiej zarządzać tymi zależnościami. Wciąż nie jest idealnie, wciąż się mówi, że Node Modules to najcięższy obiekt we wszechświecie. Już nawet chyba w gimnazjach się nie mówi, że twoja stara, tylko Node Modules. I jeżeli chodzi o weba, no to tutaj ten package locking jest po części ratunkiem, ale może jeszcze niekoniecznie. Po drugie, bezpieczeństwo. I to było coś, na czym NPM się również skupił. Skupił w ten sposób, że na przykład kupił gotowe rozwiązanie i nazwał Node Security Platform, jakby wciągnął pod siebie. I nie wiem, czy kojarzycie, jest coś takiego jak security audits, albo jak chcemy ściągnąć jakąś zależność, to nam wyskakuje komunikat, że ona ma jakieś potencjalne niebezpieczeństwa, jest podatna na jakieś takie frontendowe ataki jak XSS czy tego typu kwestie. I to jest jakby już badane przy pomocy standardowego mechanizmu wbudowanego już w NPM. I można powiedzieć, no dobra, ale do weba przecież i tak Facebook stworzył Yarna. Yarn pierwszy wypromował ten log, jakby blokowanie tych pakietów i tak dalej. No ale jakby spojrzeć tak obiektywnie, no to NPM po prostu w tej chwili tego Yarna wyciągnął z niego wszystkie najlepsze praktyki i sobie wciągnął. Ten package locking jest, te instrukcje NPM-owe zostały poprawione, jakby NPM install kiedyś nie zmieniał nam pliku package.json, yarn add nam zmieniał, teraz już NPM install też jak najbardziej zmienia, dodaje nam tę zależność nie lokalnie, tylko do package.json i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie całkiem niedawno pojawiło się coś takiego jak Tink. To jest link do blogu NPM-a znowu, z którego wziąłem też ten raport pokazywany wcześniej. I Tink jest reklamowany jako zarządca pakietów nowej generacji. I to jest wreszcie jakiś sposób, żeby pozbyć się tego najcięższego we wszechświecie Node Modules. Mianowicie całe te zależności, całe budowanie drzew ma działać na zasadzie takiego trochę lazy loadingu, czyli w ogóle nie będzie istniał folder Node Modules, będzie istniał nowy jakiś package log, będzie używany, ale będzie powstawał jakiś package map i jednocześnie odpalając aplikację, chodząc po różnych jakby stronach tej aplikacji, będą się odpalać skrypty javascriptowe, które mają w sobie importy, eksporty i na podstawie tych importów dopiero będą wtedy, gdy potrzebne, doczytywane kolejne zależności. Czyli taki lazy loading, pierwsze wywołanie, dociągnięcie tej zależności to faktycznie chwilę zejdzie, ale każde następne już będzie szybkie. I to jest pomysł na razie. To jest taka wersja, która ma wytłuszczonym drukiem napisane nie używać na produkcji i tak dalej, ale można rzucić okiem. I myślę, że to musi być taki trend, żeby te Node Modules w końcu zakopać. No i ta druga rzecz, czyli to bezpieczeństwo, na którym się skupił Node. Można powiedzieć, no ale hej, przecież ja mam swoje zależności, ja nimi zarządzam, wiem, co jest bezpieczne, wiem, co nie jest, ale nie do końca. Są różne zależności i nie wiem, czy znacie, czy używacie, jest na przykład taki pakiet sobie jak isOt, który jest używany, no, jest pobierany 1 000 000 razy tygodniowo. Jakaś taka sobie zależność, którą można zastąpić jedną linijką, funkcja, która odpowiada na pytanie, czy liczba jest parzysta, czy nie. I zobaczcie, ten sobie isOt, nawet jak jesteśmy cwani, chcemy go użyć, on nam już dociąga pod spodem jeszcze jedną zależność. Taka funkcja, którą można zamknąć, nie wiem, w 3 linijkach, dociąga jedną zależność. Co to za zależność? Zależność się nazywa isNumber i jest ściągana 13 milionów tygodniowo razy. I ten isNumber, jak nazwa wskazuje, mówi, że liczba, znaczy, że argument funkcji jest liczbą. Także to są rzeczy, których ludzie naprawdę używają i można się śmiać, powiedzieć, przecież ja tego nie używam. A skąd wiemy, czy ktoś na przykład tego inny nie używa i że za chwilę nie będzie jakiegoś problemu? I nie wiem, czy pamiętacie, była taka sytuacja w 2016 roku. Okazało się, że nagle React przestał działać, bo przestał działać Babel. Przestał działać Babel, dlatego że ktoś usunął wszystkie swoje zależności z NPM-a. Wtedy jeszcze było to możliwe. Na szczęście ta akcja nauczyła trochę ludzi od NPM-a, dlatego między innymi to bezpieczeństwo jest ważne i NPM się nim zaczął zajmować. Zaczął się już też w 2016. Zakazał odpublikowywania pakietów. Jakby teraz możemy odpublikować wersję, która jest tam
ma niecałe 24 godziny, to wtedy jeszcze ją możemy odpublikować. Ogólnie nie możemy. Czyli jest tu taka inspiracja takimi dojrzałymi językami jak Java, jak Maven Central, czyli repozytorium kodu bibliotek javowych, które nam jakby nie pozwala odpublikowywać. Jest taka inspiracja, taki trend, że idziemy w kierunku takich stabilniejszych rozwiązań. I zgadnijcie, jaka zależność została usunięta, która była używana w Babelu. Była sobie taka zależność, która się nazywała left pad. I ona, jak sama nazwa wskazuje, z lewej strony dodawała do stringa ileś tam spacji albo zer. To można było sobie skonfigurować. Tak? Teraz na szczęście chyba też JavaScript zaczął temu przeciwdziałać, bo JavaScript dodał metodę pad start, że do stringa możemy dodać z lewej strony jakieś tam liczby. Ale Babel, rozwiązanie wydawało się super stabilne, używało sobie takiego left pada, gdzie kod left pada przy usunięciu był pokazany, że on zajmował tam 15 linijek przy pomyślnych wiatrach i chyba łącznie z package.json, ale ten kod był używany w Babelu, Babel był używany praktycznie wszędzie, tak? I taka rzecz się zadziała, więc o to bezpieczeństwo trzeba dbać, trzeba patrzeć nie tylko na to, czego my używamy, ale czego używają ci, których my używamy i na szczęście jest ten audit, który pozwala nam to sprawdzanie automatyzować. I jeszcze tak już ku końcowi, jakie są kolejne trendy w tym JavaScriptie, w tym świecie frontendowym. Przede wszystkim warto spojrzeć, że ten świat się cały czas upraszcza. Coraz więcej jest jakichś tam generatorów. Ale warto zauważyć nawet na takich potencjalnych konkurentów, którzy zaczynają współpracować, tak? Google i Angular i Microsoft TypeScript. Jakoś to się połączyło. Co więcej, Babel od 7. wersji, stosunkowo niedawno, zaczął rozumieć TypeScripta, to znaczy on nie sprawdza nam typów, ale jak mamy plik z rozszerzeniem TS, to możemy go Babelem zamienić na plik JS. On nie będzie robił tych sprawdzeń, które robi kompilator TypeScripta, ale pozwoli nam w jakimś istniejącym kodzie TypeScriptowym na wszelki wypadek podpiąć sobie Babela, jak jesteśmy z nim bardziej zaprzyjaźnieni i po prostu używać. I na swoim blogu, nie na Facebooku, tylko na swoim blogu twórcy TypeScripta gratulowali Babelowi i mówili, że to jest duże uproszczenie, przyspieszy jeszcze bardziej adopcję tego TypeScripta, czyli znowu ten TypeScript, o którym już wspomniałem, że jest wskazany w trendach w NPM-ie jako coś przyszłościowego, jeszcze bardziej może zyskać na popularności. Co dalej? Kolejnym uproszczeniem, można powiedzieć, jest zastąpienie w większości projektów, przynajmniej z jakimi mam do czynienia, takich task runnerów jak Grunt albo Gulp. To wszystko jakby zostało wciągnięte po kolei przez Webpacka. Sam Webpack z wersji na wersję też się upraszcza. Weszło coś takiego, tak chcieli to spopularyzować, hashtag ZeroCJS, czyli Zero Configuration JavaScript, że tak naprawdę tę wersję 4 Webpacka możemy sobie wpiąć w projekt i jeżeli mamy główny nasz plik, to jest src łamane na index.js, to Webpack już w tej wersji swojej podstawowej zadziała po prostu. Jest taka tutaj praktyka convention over configuration, czyli znowu można powiedzieć coś, co w świecie javowym było wprowadzone przez Mavena, bo wcześniej był Ant, każdy sobie pisał swoje skrypty. Maven wprowadził konwencję, musimy używać na przykład takiego konkretnego polecenia, takiego i takiego. I Webpack tutaj też tak zaczyna czerpać z takich stabilnych rozwiązań, zaczyna wprowadzać na przykład Zero Configuration JS. A dlaczego to wprowadził? Moim zdaniem dlatego, że bardzo dużo na popularności zyskiwało taki inny module bundler, konkurencyjny dla Webpacka Parcel. Takie rozwiązanie, które naprawdę działa praktycznie z pudełka. Ściągamy sobie parcela, czy mamy kod jakby do skompilowania Babelem czy TypeScriptem. Parcel zadziała jakby z pudełka bezpośrednio i czasem jeszcze szybciej niż Webpack. Na szczęście Webpack też wyciąga lekcje i czegoś tam się uczy z wersji na wersję. Także ten Zero.js to będzie tylko się rozwijał. No i kolejnym takim uproszczeniem są te wszystkie command line interfejsy, które ja trochę tutaj z nich sobie zażartowałem w pewnym momencie, ale one naprawdę pomagają, przyspieszają zaczęcie, wystartowanie z aplikacją. I trendem podkreślanym w raporcie NPM-a jest to, że mamy coraz więcej takich mikroframeworków, ale nie chodzi mi tutaj o ten isNumber, nie dołączajcie go do siebie. Chodzi mi tu bardziej o takie rzeczy jak ten Preact, jak ten HyperApp. I to są takie rzeczy, lekka warstwa, która coś nam fajnego dodaje, ale no, nie dociąga miliona zależności, nie wiadomo czego. I to jest taki kolejny
trend warty zauważenia. To, co wspominałem tylko zdawkowo, teraz jeszcze bardziej, tylko po prostu nie chciałem, żeby to gdzieś się uciekło. Server-side rendering, taki można powiedzieć chichot historii. Kiedyś nie chciało się mieć tych stron, które się przeładowują. Poszedł ten ruch cały w single page applications, a teraz znowu z single page applications robimy renderowanie po stronie serwera. No ale to jest kolejnym wyraźnym trendem optymalizującym jakby szybkość działania, lepiej pozycjonującym naszą stronę i tak dalej, bo wszystkie boty Google'a i innych tam wyszukiwarek, jak chodzą po internecie, to im łatwiej jest analizować strony przerenderowane, na przykład server-side. No i jeszcze jeden, ostatni już trend. Tutaj umieściłem Visual Studio Code. Po pierwsze to jest trend dlatego, że bardzo zyskuje ten edytor. To jest tak naprawdę edytor tekstu z lekką domieszką edytora jakiegoś kodu. No faktycznie można powiedzieć, że to jest IDE takie bardzo leciutkie. Po pierwsze zyskuje mocno na popularności. Po drugie, nie wszyscy może zdają sobie sprawę, ale to IDE jest napisane na Elektronie, czyli to jest tak naprawdę 100% javascriptowe rozwiązanie, odpalane ze swoją jakby wersją wbudowaną Node'a, taką lekką wersją Node.jsa i cała ta aplikacja, której my używamy jak takiej aplikacji natywnej, niezależnie od systemu operacyjnego, ona jest napisana w JavaScriptie. I to jest kolejny jakby trend, który sprawia, że ten JavaScript zyskuje i tylko zyskiwał będzie. No i na koniec. Jak to się mówi, albo jak to powiedział Gandhi, najpierw się ignorują, potem się z ciebie śmieją, potem z tobą walczą, potem wygrywasz. W przypadku Red Hata było trochę inaczej, potem cię kupują, natomiast JavaScript w tej chwili oraz całe frontendy zdecydowanie przeszedł już ten pierwszy oraz drugi krok, jest gdzieś na tym etapie, nie wydaje mi się, żeby go ktoś kupił, chociaż jakby ten TypeScript się rozwijał niebezpiecznie, nie wiadomo, czy go nie zawłaszczą w jakimś tam stopniu. Ale stan na dziś, na 2018 rok, to nie jest zawłaszczenie, to na pewno nie jest ignorowanie, to na pewno nie jest wyśmiewanie tego JavaScripta, to już dawno nie jest język służący do walidowania formularzy. W tej chwili to trzeba powiedzieć, że to jest poważny, rozwinięty, zaawansowany ekosystem. I to jest takie przesłanie, z którym chciałem was zostawić. Link do tej prezentacji raz jeszcze i dziękuję za uwagę. Za chwilę przechodzimy do pytań. Czy są jakieś pytania? Jeszcze zobaczę na fejsie. Będziemy podawać mikrofon, ja potem będę odpowiadał. Tak, jest jeden mikrofon, także jeśli ktoś ma jakieś pytania, to poprosimy o podniesienie ręki i od razu będę podchodził. To ja chciałem w pierwszej kolejności pogratulować fajnego wykładu, było super. Chciałem zapytać o ten server-side rendering, bo raczej dochodzą słuchy, że już że Google coraz lepiej sobie radzi z server-side renderingiem. Chodzi oczywiście o SEO, tak, prawda? Tak, sorry, że ze SPA i ten server-side rendering może przestać być potrzebny. Czy to, nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Dobra. Google sobie radzi bardzo dobrze, zwłaszcza z angularowymi bibliotekami. To jest kolejna taka rzecz, że on chce promować mocno swoje rozwiązanie. Z angularowymi jakby stronami i to faktycznie, to jest fakt. Natomiast server-side rendering to wciąż jest przyspieszenie i całe, nie wiem ile mogę mówić dokładnie, więc nie będę jakby takich danych, ale duża część Allegro, jeżeli nie wszystko, jest renderowane po stronie serwera i po prostu to jest też duża optymalizacja pod względem tego czasu wykonywania. Jak masz tam ileś tam instancji Node'a pod spodem, które ci to renderują, to działa szybciej niż jakbyś to wszystko spychał na klientów, którzy wchodzą z różnych nie wiadomo jakich urządzeń. Coraz więcej telefonów, coraz więcej tego typu kwestii. Więc server-side rendering może pod kątem tych SEO faktycznie sobie Google poradzi, chociaż tak jak mi się wydaje, to on będzie właśnie promował zwłaszcza angularowe apki. Pod kątem optymalizacji na pewno jeszcze będzie rozwijany.
Powtórzę pytanie dla telewidzów i tak dalej. Czy Next, rozwiązanie na Reakcie, nie ma w takim razie większej przyszłości? No ma. Ja ogólnie tego Nexta aż tak mocno nie znam. Wydaje mi się, że tam normalny kod reaktowy po prostu jesteś w stanie zmigrować, żeby używał pod spodem tego Nexta i to jest tylko wsparcie jakby do tego server-side renderingu. Mogę się mylić tutaj. Także to i tak używasz Reacta. Nuxt do Vue z kolei. A czy używanie Polymera jeszcze dzisiaj ma jakiś sens, jeśli już jakby web komponenty są tak zaadoptowane szeroko? Czy to już jest jakby koniec? Tak, Polymer dla tych, co może się nie orientują, to jest właśnie coś, co Google wypuściło obok Angulara w pewnym momencie i trochę nie było wiadomo, jaką ma ku temu, jakie są tak naprawdę zapędy. To było fajne rozwiązanie, pozwalające właśnie web komponentów używać, nawet w przeglądarkach, które nie wspierają tych web komponentów, gdzie na początku oczywiście tylko Google Chrome wspierał te web komponenty i to Google sam puszował mocno rozwinięcie tej technologii. I Polymer to tak jak w sumie tutaj na początku obśmiane lekko jQuery, ono obudowywało nam API dla przeglądarek do manipulowania domem, dodawało taką warstwę abstrakcji, fajne API dawało, ale pod spodem też bardzo wiele różnic między przeglądarkami niwelowało. I to samo robi też Polymer. On nie tylko wypełnia jakby te technologie web komponentowe w przeglądarkach, które web komponentów jeszcze nie mają, ale dodaje też takie fajne API, które upraszcza trochę tworzenie tych web komponentów. I może nie tyle Polymer, co na pewno jakaś biblioteka wspierająca to tworzenie, bo ogólnie tutaj pokazywałem dosyć proste przykłady z web komponentami, natomiast obsługa atrybutów, tego typu rzeczy, to są trochę utrudnione w takim natywnym podejściu. I są biblioteki pomocnicze, które fajnie się sprawdzają do tworzenia tych web komponentów i Polymer też jest tutaj jak najbardziej OK. Ale wydaje mi się, że jednak no Google samo trochę zepsuło swoje podejście do niego. Nie wiadomo, co tak naprawdę chcieli. Czy chcieli rozwijać Angulara, czy zmigrować tego Polymera do Angulara, czy co tak naprawdę. Trochę tutaj oni zepsuli, więc pewnie jakaś biblioteka do robienia web komponentów tak, czy Polymer może niekoniecznie. Jest pytanie. Jeszcze mamy pytanie od naszego widza na Facebooku. Czy w przyszłości TypeScript stanie się standardowym językiem używanym w przeglądarkach, tak jak dzisiaj JavaScript? Tak, tutaj niestety nie przeczytałem Facebooka, tych wszystkich opinii i tak dalej, ale pytanie o TypeScripta. Są jakieś tam ruchy, że niby będzie wspierany natywnie? Myślę, że jeszcze daleka droga do tego i że prędzej jakby doczekamy się czegoś jak WebAssembly, które będzie wspierane gdzieś tam kompilowanie do takich kodów bajtowych tego JavaScriptu, ale wtedy to też paradoksalnie może tylko zwiększyć popularność TypeScripta, bo TypeScript jest już teraz takim językiem, który ma te warstwy kompilacji, to zamiast kompilować JavaScript będzie może łatwiej się przerzucić z kompilacji TypeScripta do WebAssembly. I tak samo TypeScript już teraz pozwala, próbowałem tego użyć, trochę mi nie wyszło, ale pozwala wypluwać JSON-a, czyli jest taką powoli maszynką nie tylko do wypluwania starych wersji JavaScriptu, nawet ECMAScript 3 możemy wypluć w TypeScriptie, czy jak ktoś pracuje z jakimś starym systemem, który działa tylko na IE6, to zamiast podpinać tam jQuery, też może pomyśleć o podpięciu TypeScripta, opisaniu sobie najnowszych instrukcji i kompilowaniu tego do ES3. I wtedy też powinno w miarę działać. No, ale właśnie TypeScript będzie przyszłością. Czy będzie wspierany w przeglądarkach? Nie zaryzykuję takiego stwierdzenia, chociaż TypeScript jest Microsoftu, Edge jest Microsoftu, może by to jakoś połączyli i próbowali w tym kierunku pójść. A tutaj oczywiście z uśmiechem można o tym Edge'u mówić, natomiast Microsoft zaczął powoli pracować nad Node.js-em
tak żeby dało się go odpalać nie tylko na silniku JavaScriptowym z Google Chroma, ale też na silniku Microsoftu. I Microsoft ma jakieś tutaj zapędy do tego Node'a, więc może coś próbować, może wtedy jakby zrobić, na pewno też słyszałem, że Node ma natywnie rozumieć TypeScripta, czy przeglądarki, może właśnie Edge byłby jakimś tam debiutantem wtedy. Node wydaje się to realne, ale nie wiem, czy to zrobią na poziomie właśnie tego silnika uruchomieniowego, czy gdzieś jakieś warstwy wyżej, więc jest na pewno sens się uczyć TypeScripta też z myślą o tym, że on może kiedyś będzie faktycznie używany as is. No dobrze, to dziękujemy wszystkim uczestnikom za uwagę. Widzę, że wszyscy dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że jeszcze Mateusz z nami zostanie jakąś dłuższą chwilę, więc będzie można już sam na sam z nim jeszcze zamienić kilka zdań. A wszystkich z Państwa zapraszamy na zewnątrz, bo jest uczta, już czuję, że pizza przyjechała, także zapraszamy serdecznie. I zapraszamy od razu na kolejne edycje IT Akademii, które na pewno pojawią się na naszym fanpage'u bądź na LinkedInie.